Dzień dobry, witam serdecznie, cześć Wam. Dzisiejsza bajka ma tytuł Jak Jan zaczął się świadomie odżywiać. Pewnego dnia Jan wrócił z pracy do domu i od razu usiadł przed komputerem. Żołądek, który był głodny, zaczął dawać mu sygnały. Żołądek zaczął burczeć. Jestem głodny. Ale Jan zobaczył ciekawą informację w komputerze, w internecie i wczytał się tak w tą informację, ale myśląc, głodny jestem, cicho głód, i patrzył w komputer. Żołądek trochę się uspokoił. Pomyślał, dobrze, może pójdę na skargę do pragnienia. Może chociaż napiję się jakiejś wody albo jakiegoś kompotu, herbaty czy czegokolwiek. No przecież co mam trawić? Co mam przyswajać? Za godzinę osłabnie. I poszedł do pragnienia. Pragnienie pomyślało, że trzeba pomóc żołądkowi. No skoro Jan był tak zaangażowany w to patrzenie w ekran komputera, że był bez świadomości, jak ważne jest odżywianie, a nawet gdyby był, to jakimś cudem zapomniał o tym? Czy coś stało się od tego ważniejsze? Więc posłuchał skargi żołądka i zaczął cichutko w ucho szeptać Janowi. Chcecie się pić? Chcecie się pić? Chcecie się pić? Chcecie się pić? Masz pragnienie. Ale Jan usłyszał oczywiście głos pragnienia i pomyślał, a co się wtrąca? Takie tu ważne informacje mam na ekranie, muszę wszystko do końca przeczytać. Chcecie się pić, masz pragnienie. No dobrze, dobra. No dobrze, niech będzie. Dobrze. I znowu zapomniał. Pragnienie spuściło ręce z bezradności. Poszło do żołądka i rzekło, ani głód, ani pragnienie. No, co tu można w ogóle zrobić? No cóż, rzekł żołądek. Widać, musi osłabnąć, żeby mu się olej do rozumu wlał. Trochę mądrości, dbania o to, kim jest. 2 godziny później Jan osunął się przy komputerze. O, jestem głodny. Chce mi się pić. Takie ważne sprawy i rzeczy. Tam są tyle do przeczytania. Ale głód mi już dokucza. Pragnienie też. No w ogóle, to co ja mam zrobić, żeby zmądrzeć na przyszłość? I wtedy w nim odezwała się mądrość. Szukasz mądrości? Zapytała. No tak. Wiesz, jeśli chcesz się świadomie odżywiać, to musisz dbać o to, by mieć siłę i się świadomie odżywiać. No ale jak to zrobić? Zapytał Jan. No trzeba, żebyś porozmawiał ze swoim sercem. Trzeba, żebyś porozmawiał ze swoją głową. I gdy przychodzi czas i poczujesz ten głód i pragnienie, pytaj serce, pytaj głowę, co masz spożyć, co masz wypić. No, po prostu kontaktuj się sam ze sobą. A, mądrość. Może i dobrze mówisz.
Może i to zrobię. Ale czy zawsze? Czasami mam prawo mieć słabości. No tak, wiem, ale może już koniec ze słabościami? No, wiesz, może już koniec ze słabościami. A czy chcesz tak na dobrą sprawę świadomie się odżywiać? No, pewno chcę. No to postanów to. A, postanowienie mam uczynić. No dobrze. A zatem postanawiam. Od dzisiaj świadomie się odżywiam. Reaguję na głód i pragnienie. I pytam o wszystko. Serce, głowę, rozmawiam sam ze sobą, pytam siebie, a nawet może pytam Boga. Wszystko w porządku? Mądrość? No, teoretycznie tak. Ale musisz to sprawdzić w swoim życiu. Jan poszedł do kuchni, przygotował sobie obiad, zjadł. Kilka godzin później zjadł kolację. Już tak bez oporu, gdy głód mu dawał informacje i pragnienie również. I od tego dnia wszystko się zmieniło w jego życiu, bo postanowił żyć w zgodzie ze świadomym odżywianiem. Jadł o właściwych porach, informował go o tym głód, pił wtedy, gdy było trzeba, informowało go o tym pragnienie i był w zgodzie z tymi dwoma słowami, które w istocie stały się bardzo ważne w jego życiu. Przestał słabnąć, przestał być złośliwy i zły, przestał nienawidzieć. Właściwie tak dużo w jego życiu się zmieniło, że postanowił nawet od czasu do czasu mówić o tym głośno, dzielić się tym, że głód i pragnienie dbają o świadome odżywianie w rozmowie z sercem, z głową i w rozmowie ze sobą, w pytaniu siebie. A jak ty masz, jeśli chodzi o świadome odżywianie? Zastanów się chwilę. Tyle na dzisiaj. Cześć wam.